Witam serdecznie we wrześniu. Czas szybko płynie i pomyślałam sobie, że czas na kolejny film. A ponieważ po tych wszystkich spotkaniach, które odbyły się w czasie mojego pobytu w Polsce, nie chciałam, aby był to taki film tylko moje ręce, jakiś obrazek i machanie pędzelkiem, ale żeby było to takie bardziej osobiste. Dziękuję Wam za te spotkania. Było naprawdę sympatycznie i to jest niesamowite, jak faktycznie oglądacie te moje filmiki. Jestem za to bardzo wdzięczna. Zaczynając nie miałam zupełnie pojęcia, dokąd mnie to prowadzi i dalej nie wiem, co się jeszcze wydarzy, jak długo będzie mnie to jeszcze bawiło, jak długo Wam będzie chciało się oglądać to, co robię. Póki co jest fajnie. Poznałam dużo fajnych nowych ludzi, malowaliśmy razem, śmialiśmy się razem, widziałam Waszą pasję, tą samą pasję, którą i ja mam, malując. Widziałam u osób, które dopiero zaczynają, te same lęki, które ja miałam, zaczynając malować. To takie małe déjà vu za każdym razem, kiedy widziałam, że jest ktoś, kto dopiero dotyka, zaczyna, albo namalował już z kilka obrazków i ta duma z tego, że powstało coś mojego, coś, co sam namalowałam, to fajne wspomnienie było. No i przyjemnie było bardzo malować. Zauważyłam też, że ta długa przerwa spowodowana tą sytuacją, jaką mamy, spowodowała też we mnie jakieś takie... Musimy ćwiczyć. Wszystko, co robimy, musimy ćwiczyć. W momencie, kiedy przestajemy, zapominamy. I moje warsztaty, których nie prowadziłam przez ileś tam miesięcy, też z dnia na dzień, te w Warszawie były już chyba takie najbardziej profesjonalne, ale za to te pierwsze w Poznaniu były bardzo śmieszne, bardzo fajna, sympatyczna grupa i tam powstał pomysł, aby malować więcej. Te 4 godziny to faktycznie jest mało. Spotykamy się i w momencie, kiedy dopiero się zabraliśmy, rozgrzaliśmy i kiedy jesteśmy gotowi do malowania, trzeba kończyć. Także bardzo cieszę się na ten nasz projekt, aby w przyszłym roku, w lipcu, spotkać się w większej grupie na tydzień gdzieś tam przy jakimś ogrodzie, prawda, proszę Pana, lawendowym. Pan wie, do kogo mówię. Więc będziemy to malować. Byłam w ogrodzie botanicznym przy hotelu 7 Drzew. Niesamowite miejsce, tak piękne, tak spokojne, cudowny hotel, ale też właśnie ten ogród botaniczny, który chyba cały rok jest pełen motywów. Tam postaram się też, abyśmy mogli przysiąść i sobie pomalować. Także plany na przyszły rok są cudowne. No i co by tutaj jeszcze? No dziękuję, jak już mówiłam, bardzo dziękuję za te spotkania, bardzo dziękuję, że oglądacie, że wpisujecie sobie moje komentarze, wpisujecie Wasze komentarze do moich filmików. Te pędzelki, którymi malowałam, te właśnie z tą niebieską końcówką, im poświęcę cały filmik, bo przekonałam się do nich jeszcze bardziej i widziałam, że przekonałam kilka osób, więc pokażę jeszcze bardziej ich możliwości. A teraz właściwie, żeby nie było tak sucho i tylko tak gadam, właściwie słoneczników to już mam dosyć. Malowaliśmy ich kilka na spotkaniach, ale trafiły mi się te, zobaczcie, te tutaj, z zielonymi środkami. Są tak cudowne, że pomyślałam sobie, no muszę jeszcze raz. Także w którymś z komentarzy, już nie pamiętam, czy na Facebooku, czy pod filmikiem było, czy będzie malowanie słoneczników dla tych, którzy na warsztaty przyjechać nie mogli. To właśnie dla Was, dla tych, których to interesuje, a może dla tych innych, którzy już to malowali jako przypomnienie. Jeszcze raz słoneczniki. Więc zapraszam do oglądania, jak to powstają moje słoneczniki z zielonymi środkami. Taki właśnie słonecznik, troszeczkę inny, nie z brązowym środkiem, a z zielonym. Kupiłam sobie na targu.
I ponieważ jest taki piękny, postanowiłam go namalować. Muszę go sobie teraz tylko tak troszeczkę jakoś przestawić. Może tak go zrobię. Malując oczywiście, tu zrobię sobie mały szkic. Będę coś tam opowiadała. Ostatnio był komentarz pod jednym z filmików o zapytanie o to, czy lubię, jak te kilka płatków, widzicie, wchodzi na ten środek. Wtedy on nie jest taki nudny, on nie jest taki centralny, nie jest to tak, że taki, tak. Takie też są fajne. Jeżeli ich jest kilka, to jak najbardziej. Ale jeżeli robię portret jednemu tylko, to nie, to wtedy tego nie potrzebuję, nie chcę. I już. Więc padło pytanie o jakieś filmiki dla początkujących. I tak się zastanowiłam, właściwie jest tych filmików naprawdę bardzo dużo, jak zaczynać akwarele, jak pierwsze kroki w akwareli i no nie bardzo wiem, czy jest sens i potrzeba, ale tak pomyślałam, gdyby ktoś był zainteresowany, co ja mam do powiedzenia w temacie zaczynam malować akwarelą, to dajcie znać, może faktycznie zrobię kilka, jeżeli się okaże, że kogoś to interesuje. Lubię, to tak fajnie przechodzi, to przechodzi z zieleni przez okra, potem troszeczkę sieny gdzieś tutaj na boku. Oczywiście wszystkie te kolory przesadzam, nie naśladuję tego dokładnie tak, jak widzę, tylko tak sobie właśnie dodaję tam, gdzie mi się wydaje, że będzie bardziej malarsko, jeżeli zrobię to tak. To tak, czekajcie, teraz jeszcze tu przejadę tym właściwie, jakim malowałam teraz piątką. Tu będzie chyba lepsza 8, bo nabierze mi więcej farby. I od razu takim machnięciem będę mogła sobie tutaj troszeczkę więcej zrobić. Nabieram teraz dosyć intensywnie tego koloru i to, co się tam wydarzy dalej, póki co mnie nie interesuje. A teraz tylko lekko wilgotnym pędzelkiem poodsuwam to na boki i niech się dzieje. Ta plama w akwareli jest naprawdę genialna. Tak myślę jeszcze, myślami ciągle jestem jeszcze na tych spotkaniach z Wami, na tym wspólnym malowaniu i taki czuję niedosyt rozmów, niedosyt malowania i no bycia razem z ludźmi, którzy podobnie jak ja są zakochani w akwareli. Popatrzcie, w sumie niewiele trzeba. Jakiś tam środek gdzieś tutaj wjechać, coś tam przesunąć i no i ten słonecznik mógłby już taki być. Ja uwielbiam akwareli to, że ona może być takim obrazem namalowanym, ale może być też takim właśnie takim niedopowiedzianym, ponieważ leży mi to na stole, o tak właśnie jakoś, więc czemu nie zrobię właśnie takiego leżącego na stole. Tutaj teraz. Tutaj teraz jakiś tam liść gdzieś wychodzący, może tutaj drugi, a ponieważ już się zaczyna robić taka jesień, którą najbardziej lubię. Taka właśnie wrześniowa, październikowa. A zresztą wszystkie miesiące są fajne. Prawie wszystkie. Nie lubię 2. Ale resztę bardzo lubię. Tak. I taki właściwie szkic, takie nic mogłoby sobie już zostać. Gdzieś tam jeszcze dodam jakiejś linii bez sensu, żeby się coś wydarzyło. Może tą zieleń, która jest tutaj, powtórzę, niekoniecznie zasłaniając ten róg, ale za to tu pokazując już zarys
płatków. Czasami te kolory wymieszają się, czasami będą takie wyraźnie oddzielone. Te płatki są bardzo, bardzo drobne, bardzo jest ich dużo, ale ja na potrzeby mojego obrazka zrobię tylko sobie o taki szybciutki akwarelowy szkic. Może tu dodam więcej, może tu coś tam. Jakbym tak wzięła teraz tu i tu i tu, znowu zrobiłby mi się taki schemat. A jak już mówiłam i ciągle powtarzam, te kontrasty, dużo, mało, jasno, ciemno. Ja to bardzo lubię i uważam, że jest to bardzo, bardzo ważne. Teraz może jeszcze ten środek, jak widać, przesechł mi już troszeczkę, więc wejdę, znowu zmienię na mniejszy. Wejdę tu i to podbiję jeszcze ten kolor odrobinę, żeby mi tak ta zieleń fajniej zaświeciła. Malując, no myśli mi się o różnościach i wczoraj po moim zdjęciu na Facebooku, gdzie pokazałam już, że jestem gotowa do malowania nowych obrazków, rozbawiło mnie to, że jedna z osób zauważyła, że stół znowu stoi na swoim miejscu. Faktycznie wędrowałam z nim chyba z nudów w czasie tego całego osamotnienia, próbując, w którym miejscu jest mi najlepiej i najlepiej jest mi jednak tak, z obrazami za plecami, z oknem, przez który mam piękny widok na górkę przed sobą. No i tak mi dobrze i chyba tak to już zostanie. Może zrobię teraz tylko na koniec, tu jeszcze dodam co nieco, pokażę Wam jeszcze dwie inne prace malowane na innych papierach, o tak właśnie, może dodam tylko, że następny film, chyba nie będę nic w międzyczasie robiła, on już będzie za jakieś 2 tygodnie, będzie fajny. To będzie niespodzianka, będzie to znowu coś zupełnie innego na moim kanale. Taki sobie szkic. Tu jeszcze można by dodać, ale to wszystko potrzebuje tego, aby papier przesechł. No, aby papier był suchy i dopiero wtedy będę mogła coś tam dalej zrobić. To się tak fajnie miesza. Zobaczcie, takie cienie się tworzą. Tyle lat malowania akwarelą, a człowiek ciągle jeszcze zafascynowany tym, co mu się wydarzy. Jak się stanie pięknie, to udaje, że tak właśnie zaplanowałam. A tak naprawdę to przypadek. To na razie. Pozdrawiam serdecznie, jeszcze raz dziękując za fajny, razem spędzony czas.